Dziś zabiorę Was do XIII wieku, do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Bitwy pod Legnicą, która miała miejsce 9 kwietnia 1241 roku. Właśnie wtedy Henryk II Pobożny, książę śląski, stanął na czele chrześcijańskich wojsk w walce z mongolskimi najeźdźcami. I choć był to moment ogromnej determinacji, to zakończył się jego tragiczną śmiercią. Ale jak dokładnie zginął Henryk Pobożny? Dziś prześledzimy różne teorie dotyczące jego śmierci. Zanim jednak przejdziemy do tych teorii, kilka słów o kontekście historycznym, który pomoże zrozumieć, dlaczego ta bitwa miała tak wielkie znaczenie. XIII wiek to czas wielkiej ekspansji mongolskiej. Imperium Mongołów pod wodzą Batu-Chana prowadziło potężne kampanie na całym obszarze Euroazji, niszcząc armię i zdobywając nowe terytoria. W 1241 roku Mongołowie pod wodzą Batu-Chana przekroczyli Karpaty i uderzyli na Węgry, po drodze niszcząc ziemie polskie. W obliczu tej nawały Henryk Pobożny jako jeden z ważniejszych polskich władców zebrał wojsko z różnych regionów, licząc na pomoc templariuszy i joanitów, aby stawić opór zagrożeniu. Bitwa pod Legnicą była próbą zatrzymania Mongołów na drodze do Europy Zachodniej. Niestety, choć chrześcijańskie siły stawiały zacięty opór, klęska była nieunikniona. Jak zginął Henryk Pobożny? Przyjrzyjmy się 4 teoriom, które próbują odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsza i najbardziej rozpowszechniona teoria mówi, że Henryk zginął na polu bitwy w bezpośrednim starciu z Mongołami. Zgodnie z relacjami historycznymi bitwa pod Legnicą była niezwykle brutalna, a Mongołowie dzięki swojej doskonałej taktyce pozorowanego odwrotu rozbili chrześcijańskie wojska. W samym środku tej masakry Henryk walczył u boku swoich rycerzy, ale w końcu poległ. Jan Długosz opisał bohaterską śmierć Henryka II. Kiedy podniósłszy prawą rękę chciał ugodzić Tatara, który mu zagrodził drogę, drugi Tatar przebił go dzidą pod ramię. Książę, zwiesiwszy ramię, zsunął się z konia, ugodzony śmiertelnie. Tatarzy wśród głośnych okrzyków i chaotycznej, nieprawdopodobnej wrzawy ujęli go i wyciągnęli poza teren walki, na odległość 2 miotów z kuszy. Mieczem obcięli głowę, zerwawszy odznaki, pozostawiając nagie ciało. Według tej wersji Mongołowie odcięli mu głowę i unieśli ją na włóczni, pokazując ją wrogom jako symbol zwycięstwa. Celem tego aktu było nie tylko zastraszenie miejscowej ludności, ale również podkreślenie ich triumfu nad kluczowym europejskim władcą. Teorię tę znajdziemy w kronikach Jana Długosza, polskiego kronikarza z XV wieku, który opisuje przebieg bitwy i śmierć Henryka Pobożnego, bazując na starszych przekazach. Druga teoria, którą niektórzy historycy uważają za możliwą, zakłada, że Henryk mógł zostać schwytany żywcem przez Mongołów i stracony po bitwie. W tym scenariuszu po rozbiciu jego wojsk Mongołowie mieli pojmać Henryka, a następnie świadomi jego znaczenia postanowili publicznie go stracić. Byłby to akt mający na celu złamanie ducha oporu chrześcijan i pokazanie, że żaden z ich władców nie jest bezpieczny. Teoria ta pojawiła się w niektórych opracowaniach dotyczących mongolskich taktyk, które często obejmowała chwytanie wysoko postawionych dowódców i publiczne ich stracenie. Henryk został wzięty do niewoli i dopiero potem ścięty przez Mongołów, gdy odmówił oddania hołdu ciału mongolskiego dowódcy, poległemu pod Sandomierzem. Tą wersję podaje Historia Tartarum. To relacja spisana przez Franciszkanina z jego podróży na dwór Hana mongolskiego Gujuka. Relacja miała być spisana około 5-6 lat po bitwie, co świadczy też o jej wiarygodności.
Źródła mongolskie, takie jak Tajna historia Mongołów, opisują podobne zdarzenia z innych kampanii, co sugeruje, że Mongołowie mieli w zwyczaju dokonywać egzekucji wrogich dowódców po bitwach. Kolejna, bardziej spektakularna teoria mówi o możliwej zdradzie lub wewnętrznym rozłamie w szeregach chrześcijańskich wojsk. W tej wersji wydarzeń Henryk mógł paść ofiarą zdrady, na przykład ze strony jednego z dowódców, którzy celowo wycofali swoje oddziały w kluczowym momencie, zostawiając Henryka osamotnionego na polu bitwy. Choć brak bezpośrednich dowodów na taką zdradę, chaos, jaki panował w czasie bitwy, mógł sprzyjać takim domysłom. Niewykluczone, że wśród chrześcijańskich rycerzy mogły pojawić się rozbieżności co do strategii, co osłabiło pozycję Henryka i ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Tego typu teoria pojawia się w późniejszych opracowaniach historycznych. Ostatnia teoria zakłada, że Henryk próbował uciec z pola bitwy, gdy zdał sobie sprawę, że klęska jest nieunikniona. W tej wersji książę wraz z resztkami swoich oddziałów próbował się wycofać, ale został wytropiony przez mongolskie oddziały. Mongołowie, znani z doskonałej taktyki pościgowej, dopadli Henryka i zabili go podczas odwrotu. Ta teoria wydaje się najbardziej logiczna, biorąc pod uwagę, że Mongołowie byli znani z mobilności i zdolności do przeprowadzenia błyskawicznych ataków, nawet na uciekających wrogów. Taki scenariusz opisuje René Grisset w swojej książce Imperium Stepów, gdzie podkreśla, że Mongołowie często stosowali zasadzki i szybkie pościgi, aby dopełnić zniszczenia wrogich sił. Bez względu na to, która teoria jest najbliższa prawdy, śmierć Henryka Pobożnego miała ogromne znaczenie dla Polski i całej Europy Środkowej. Jego upadek pod Legnicą nie tylko osłabił polskie siły, ale również oznaczał, że na krótki czas Europa Zachodnia była bezpośrednio zagrożona przez mongolską nawałę. Choć Mongołowie nie posunęli się dalej na zachód, śmierć Henryka była symbolem chrześcijańskiego oporu wobec jednego z najpotężniejszych najeźdźców historii. Warto pamiętać, że Henryk Pobożny stał się w późniejszych wiekach postacią niemalże mityczną, uosabiającą bohaterską walkę o chrześcijańską Europę. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, historia często kryje w sobie więcej pytań niż odpowiedzi, a wydarzenia sprzed setek lat mogą być wciąż zagadką. Mimo że dokładny los Henryka Pobożnego pozostaje niejasny, jego miejsce w historii jako bohatera pozostaje niezaprzeczalne. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy kontynuować nasze podróże przez fascynujące karty historii.